Ten trik stosuję w swoim domu w każdą zimę. Wystarczy cytrus, goździki i świeczka. Działanie ma genialne. Odetnij górę pomarańczy. Mniej więcej w 1/3 wysokości. Z większej części owocu odetnij podstawę. Tak, żeby mogła stabilnie stać. Za pomocą noża drążę w samym środku. Następnie biorę kawałek świecy. Wbijam ją w przygotowaną wcześniej dziurę. Tak jak ja robię to teraz na filmiku. Weź goździki. Wbij je w równych odstępach dookoła świeczki. Przygotuj 2 drewniane wykałaczki. Wbij je po przeciwległych stronach. Powinny być wyższe od świeczki. Na ich szczyt wbij wcześniej odciętą końcówkę. Tak przygotowaną świeczkę odpalam. Już po paru sekundach w domu zaczyna unosić się przyjemny zapach cytrusów i goździków. To naturalna wersja zapachowego dyfuzora. W całości biodegradowalna. Wykonuję je szczególnie w sezonie świątecznym. Do ich wykonania można użyć mandarynki, cytryny, limonki i pomarańcze. Połóż 3 świece na patelni i zostaw na kilka minut. Efekt jest przepiękny. Do tego triku potrzebujesz 3 świece stołowe. Można wykorzystać do tego stare lub połamane świece. Połóż je na patelni i włącz kuchenkę. Użyj małej mocy grzania. Zostaw na kilka minut. Gdy świece zaczną się topić, wyjmij knoty. Jeden z nich zostaw na później. 1 cytrynę pokrój na wąskie plasterki. Następnie weź pomarańczę. Ją również pokrój na wąskie paseczki. Do szklanego słoika lub szklanki włóż plasterki owoców. Ułóż je ciasno dookoła ścianek naczynia. Przygotuj przyprawy. Laski cynamonu i gwiazdki anyżu. Powkładaj je pomiędzy plasterki. Knot ze świeczki przyczep do patyczka i włóż do szklanki. Musi on sięgać na samo dno. Ułóż go tak, żeby wisiał na samym środku. Roztopiony wosk z patelni natychmiast przelej do szklanego dzbanka. Ważne, żeby był zrobiony ze szkła odpornego na wysokie temperatury. Następnie wlej wosk do pojemnika z owocami i przyprawami. Możesz dodać do niego kilka kropli olejku eterycznego. Zostaw go na kilka godzin do ostudzenia. Gdy wosk będzie zimny, odetnij nadmiar sznurka i gotowe. Ze starych świec można zrobić śliczną, świąteczną świeczkę. Kosztuje dosłownie parę złotych. Ten świąteczny stroik na stół kosztuje grosze. Za materiały, które wykorzystałam, zapłaciłam tylko 40 złotych. Do przygotowania stroika potrzebna będzie miska. Okrągła gąbka florystyczna, która kosztuje 5 zł. Świerk, który wykorzystałam, jest z mojego ogrodu. Gąbkę florystyczną włóż do miski. Świerk potnij na mniejsze kawałki i wbij dookoła gąbki. Zrób okrąg. Następnie wbij kolejną warstwę skierowaną pod skos do góry. Na środku zostaw miejsce dla figurki z dziadkiem do orzechów. W chińskim sklepie zapłacisz za nią około 25 złotych. Żeby dodać trochę koloru, wbij złote ozdobne gałązki. Ja kupiłam je w chińskim sklepie za 5 złotych. Następnie uzupełnij stroik sztuczną jarzębiną. Dodaj parę szyszeki i bombek. Na całość rozłóż cienki łańcuch lampek. Pięknie rozświetli całą kompozycję. Będzie pięknie wyglądać na świątecznym stole. Aż ciężko uwierzyć, że wykonanie go kosztowało tylko 40 złotych. Do wykonania takiego stroika możesz użyć ozdoby świąteczne z poprzednich lat. Wystarczy parę minut, by zrobić małą ozdobę, która wprowadzi świąteczny nastrój w Twoim domu. Weź pusty litrowy słoik z kuchennej szafki. Kup ozdobne świąteczne naklejki. Przyklej je z każdej strony słoika. Ja wybrałam złote gwiazdy z brokatem. Kupiłam je za grosze w chińskim sklepie. Kilka wystarczy w paru miejscach. Odetnij kawałek rajstopy i włóż w nią słoik z naklejkami. Obwiąż słoik tasiemką lub wstążką. Weź małe lampki LED zasilane na baterię. Włóż je do środka słoika.
Za pomocą kleju na gorąco przyklej kawałki świerku i bombki. Pokrywkę od garnka spryskaj złotą farbą i zakręć słoik. W parę minut możesz wykonać śliczną świąteczną ozdobę. Świecący lampion postaw na półce i ciesz się zbliżającymi świętami. Przygotuj na zimę pomidory w śniegu. Bez zagotowywania słoików i pieczenia. Takie pomidory można przechowywać przez cały rok bez lodówki. Wyglądają jak świąteczna kula ze śnieżynkami. Umyte pomidory wkładamy do dużych słoików. Delikatnie, żeby ich nie zgnieść. Wlewamy do nich przygotowaną letnią wodę. Poziom wody powinien przykrywać wszystkie pomidory w słoiku. Przykrywamy i zostawiamy na 20 minut. Bierzemy główkę czosnku i obieramy ją z łupinek. Wrzucamy garść ząbków do miksera i miksujemy je na drobne kawałki. Ważne, żeby nie zmielić ich za mocno. Następnie wylewamy wodę ze słoików do garnka. Pod żadnym pozorem nie wylewamy jej do kranu, bo będzie nam potrzebna. Do garnka wlewamy 100 ml octu spirytusowego. Wsypujemy również 100 g cukru oraz 2 łyżki stołowe soli. Mieszamy dokładnie. Następnie wstawiamy garnek na kuchenkę i doprowadzamy wodę do wrzenia. Do słoika z pomidorami dodajemy czosnek. 2 łyżki stołowe na jeden słoik będą optymalną ilością. Do słoików wlewamy przygotowaną wcześniej miksturę z garnka. Napełnij słoiki wodą po sam korek, tak żeby przykryła pomidory. Natychmiast zakręć je porządnie. Wstrząśnij słoikiem, żeby czosnek rozprowadził się równo po całym słoiku. Efekt jest hipnozujący. Jak świąteczna kula, dlatego cała moja rodzina nazywa je pomidorami ze śniegu. Słoiki w trakcie stygnięcia same się konserwują. Można przechowywać je przez 12 miesięcy bez lodówki. Takie pomidory wykorzystuję do zup i sosów. Robicie zaprawy z pomidorów na zimę? Jak oceniacie ten przepis? Postaw go na parapecie. Woda i para nie będzie osiadać się na szybach okna. Ta urocza ozdoba pomoże pozbyć się wilgoci. Dodatkowo wygląda ślicznie. Weź białą skarpetkę i wywiń ją na lewą stronę. Odetnij nożyczkami końcówkę. Za pomocą nitki zwiąż końcówkę skarpetki. Zawiąż parę supełków, żeby mieć pewność, że będzie się trzymać. Wywiń skarpetkę na prawą stronę. Przygotuj biały ryż. Wsyp go do wnętrza skarpetki. Ryż jest genialnym pochłaniaczem wilgoci. Dodatkowo pochłania również brzydkie zapachy. Gdy skarpetka będzie wypełniona, zawiąż ją na górze za pomocą nitki. Następnie uformuj ją w 2 kule, chwytając na środku ręką. Górna kula powinna być mniejsza od tej na dole. Weź nitkę i zawiąż ją na środku. Weź podłużny kawałek czerwonego materiału i zawiąż na środku. Będzie to mały szalik. Weź kolorową skarpetkę i odetnij kawałek. Nałóż na szczyt skarpetki, tak żeby powstała czapeczka. Przygotuj czarne i czerwone szpilki. Przypnij czerwoną na środku i 2 czarne po bokach, tak żeby powstały oczy i nosek. 3 czarne szpilki wbij w dolną kulę. Będą wyglądać jak guziczki. Taki uroczy bałwanek ze skarpetki będzie śliczną, świąteczną ozdobą. Wykonanie go jest dziecinnie proste. Dzieci go uwielbiają. Dodatkowo wystarczy położyć go na parapecie, żeby pozbyć się problemu z oknami. Zimą często osadza się na nich woda. Powoduje ona pleśń. Ryż z wnętrza bałwanka skutecznie ją wchłania. Usunie nadmiar wilgoci z okolic okna. Nikt się nie domyśli, że ta ozdoba ma tak praktyczne zastosowanie. Ten świąteczny bałwanek to pochłaniacz wilgoci, który wygląda pięknie i kosztuje grosze.